Witam Was serdecznie ponownie. Z tej strony Adam Chodorowski ze sklepu modelarskiego tankmodels.pl. Ci, co subskrybują mój kanał od dłuższego czasu, oglądają filmy, zapewne kojarzą ten model. Obiecałem, że pokażę również model od firmy Hasegawa, jeżeli chodzi o Macchi 202. Włoski myśliwiec z okresu II wojny światowej. No i tu jest bardzo ciekawa rzecz, bo to jest Cavallino Rampante. Chodzi dokładnie o ten znak. Pędzący rumak, zburzony rumak, można w ten sposób przetłumaczyć. Jak dobrze się przyjrzycie, to jest nic innego jak logo Ferrari. Ale tutaj już proponuję, żebyście poczytali sobie w internecie dokładnie, o co chodzi z tym właśnie koniem. Tak prezentuje się unboxing modelu, który został wydany w 1995 roku. To jest tak jakby drugie wydanie, inaczej, wydanie z 1995 roku, ale z innym artboxem. To już jest oczywiście używany model, ja go kupiłem z drugiej ręki, jak to się tak mówi. Tu mamy jednobarwne, ciemnozielone malowanie tego modelu. O, nawet tu jest, bardzo proszę, nie zauważyłem tego, 95 rok, produkcja japońska oczywiście. I pamiętacie, jak prezentowałem Wam właśnie Folgorę w przepaku od firmy Eduard? Jak wygląda obecnie możliwość zakupu właśnie Folgory od Eduarda, o ile jeszcze jest gdzieś dostępny. A ja dzisiaj Wam model prezentuję właśnie od Hasegawy, jak prezentuje się i jak wyglądały modele w latach 90. W takim razie otwieramy pudełko, co już zrobiłem, bierzemy do ręki instrukcję, tu mamy cały model. No i teraz co znajdziemy w instrukcji? Super sprawa, w języku japońskim, w języku angielskim informacje o samym modelu, który mamy zamiar skleić. Ten model zawiera tylko i wyłącznie elementy plastikowe, nie zawiera elementów fototrawionych, nie zawiera masek. Tak prezentuje się instrukcja. W ten sposób tak Hasegawa do dzisiaj nawet robi. I tutaj mamy raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, takich 8, znaczy 3 duże ramki i 5 ramek małych. Zaczynamy oczywiście standardowo, jak to we wszystkich modelach samolotów, ewentualnie pojazdów, od wnętrza, o ile takowe posiadają. Sklejamy, malujemy, naklejamy kalkomanię, następnie oczywiście montujemy kabinę wewnątrz kadłuba i jedziemy dalej z całym tym cyrkiem. Ja powiem Wam, bardzo mi się od jakiegoś czasu spodobały właśnie samoloty włoskie. Do tej pory nie interesowałem się w ogóle samolotami włoskimi. Jakoś nagle po prostu wpadło do ręki jakiś samolot, no i po prostu zacząłem się tym interesować. Możliwe, że jest to spowodowane też tym, że front europejski jakoś mnie tak nie do końca interesuje. Azja, Pacyfik jak najbardziej, no i Afryka teraz. No i mamy dwa malowania tego samolotu. Jeden mamy w kolorze piaskowym, zielone centki. Tutaj bardzo fajnie nam producent właśnie pokazuje, że te centki to nie tak do końca są same centki, tylko one mają taką białą otoczkę. Jak się dobrze przyjrzymy właśnie temu malowaniowi, tym grafikom, o, zaraz tutaj pokażę, to faktycznie mamy białe obwoluty. No i tutaj mamy już jednobarwne zielone malowanie, ale jeżeli chodzi o Ferrariego, no to mamy tutaj chyba Enzo miał Ferrari na imię. No i tutaj mamy instrukcję, oznaczenia, co, jak, gdzie, poradnik i tak dalej. Bardzo fajna, posłuchajcie, instrukcja. No i teraz tak prezentuje się sam model.
To jest model, pamiętajcie, w skali 1,48, więc no tutaj już jest troszeczkę więcej rzeczy. Od razu zjedziemy z kamerą, no i teraz należy go rozpakować. Tak prezentuje się po wyjęciu z torebki foliowej, czyli mamy arkusz kalkomanii. No, jak widzimy, tutaj pewne elementy już niestety kalkomanii pożółkły. Trzeba będzie troszeczkę pozmieniać, tutaj namalować te krzyże na przykład, ale nakleić tylko i wyłącznie ten herb wewnątrz. Mamy tutaj również kalkomanię na deskę rozdzielczą. Powiem Wam, że naprawdę fajnie to wygląda. Tu trzeba będzie tak samo uważać przy naklejaniu. Tak samo ten biały pas trzeba będzie pomalować za pomocą po prostu już zamaskowania i zamalować na kadłubie. No i tutaj mamy, jak się dobrze przyjrzycie, to tu mamy tak naprawdę dwa modele, bo Folgore 200 jest Mackie 202 i 205. Ja zacznę, posłuchajcie, akurat ramka B mi wpadła w ręce. Ja pozwolicie tutaj sobie bardziej ustawię. No i jak się prezentuje detal. Detal, posłuchajcie, widzę, że troszeczkę plastik jest porysowany od tego szurania plastiku innych ramek, ale jeżeli chodzi o sam detal, to naprawdę nieźle to wygląda. Zresztą tu macie ramkę właśnie, że to jest Mackie 202, 205 elementy. No i jeżeli chodzi o sam detal, wykonanie jak na lata 90., połowę lat 90., to powiem Wam, że ten model prezentuje się naprawdę tak, jak powinien. Dzisiaj niektórzy producenci mają problem z osiągnięciem detalu na niektórych modelach. No niestety tak bywa, a tutaj proszę bardzo, mamy takiego praktycznie, posłuchajcie, to jest praktycznie retro unboxing, można powiedzieć. Ten model, no policzcie sobie, ile ma lat już. 95, 2025. I mamy tutaj detale, mamy bok kabiny, drugi obok. Tak prezentuje się deska rozdzielcza. Mówiąc, co ja mówię? Deska pilota ze wskaźnikami. Może jeszcze tablica rozdzielcza, tak. I korki wyłączymy. Powiem Wam, że naprawdę przyjemnie się ten model zapewne skleja. Do tego dojdzie. Nie ma co tutaj po prostu patrzeć, jak to model dalej rysuje się w pudełku. No i tu mamy ramkę C. Tak, to jest ramka C. No i mamy kolejne elementy. Tu mamy golenie, osłony goleni podwozia, klapy, które montujemy w kadłubie. Tu fajnie widać jeszcze, jak maszyna pracowała wewnątrz. Taki, powiem Wam, sentyment się w człowieku wzbudza. Wiadomo, że teraz weźmiemy nowego Mackiego. No na przykład w 4.8 to będzie problem, ale na przykład jeżeli chodzi o 3.2 od Italeri, no to posłuchajcie, to jest cud miód palce lizać po prostu. No naprawdę bardzo sympatyczny model. Nie powiem, że to jest genialnie wykonany jakoś model, bo wiadomo, że Mackie był mocno nitowany. Tutaj nie mamy tych nitów, mamy za to linię podziału tylko. No ale mamy taki model, 95 rok, powtórzę się po raz kolejny i posłuchajcie, no trzeba się z tym liczyć, że nie będzie to taki geniusz jak obecnie produkowany. No i ramka A, gdzie mamy elementy chłodnicy, koło tylne, maska do tej wersji chyba, tak, z tego co wiem, bo tutaj jest ciekawa rzecz, bo tu mamy inny rodzaj chłodnicy i teraz muszę to sprawdzić właśnie na instrukcji, żeby użyć odpowiedniej chłodnicy do danego modelu.
I tu trzeba zauważyć, że mamy dwa elementy, które wklejamy w kadłub. No a właśnie, jak sam kadłub, posłuchajcie. Tak samo, no, nie ma za dużo nitów, praktycznie ich nie ma. Są tutaj na przykład, ale no nie można powiedzieć, że to jest jakiś ideał na dzisiejsze czasy, ale zapewne wzbogaci moją kolekcję i będę miał z nim na pewno miłe wspomnienia, nawet jak będę musiał szpachlować, chociaż co do Hasegawy, to obawiam się, że będzie problem z użyciem. Ta firma jednak słynie z bardzo dobrze dopasowanych elementów i tutaj nie mam w ogóle obiekcji żadnych, że coś się nie sklei. Tu proszę bardzo, ramka D w ogóle, posłuchajcie, i to jest ramka D, tak się prezentuje. Teraz mamy ramkę F i to jest już tylko i wyłącznie ramka do Mackiego 202, tak się prezentuje. Tu mamy element od spodów, który wklejamy do kadłuba. No i fajnie jest zrobione. Zwróćcie uwagę, tu mamy dwa elementy śmigła, ale łopaty mamy już oddzielnie. I teraz ja sobie odłożę tą ramkę właśnie i tu mamy dwie takie same ramki. Jest to ramka J i na tej ramce to nie wiem jaki jest element, trzeba sprawdzić z instrukcją. I tu mamy dwie łopaty śmigła, a tu proszę bardzo mamy koło. No i zostaje ta ramka ostatnia, ramka L jak lucyna z wlotem powietrza. Tak mi się przynajmniej wydaje, albo i nie. Oj, chyba nie. To jest coś innego. Też trzeba będzie sprawdzić z instrukcją, w którym miejscu to wklejamy. No widać tutaj, jak na tą listwę informacyjną na górze zobaczymy, że fajnie tam maszyna działała. Tutaj akurat mały detal był ustawiona precyzja, ale już kolejne elementy są rewelacyjnie wypolerowane, wyrobione. No i posłuchajcie, oszklenie. No i właśnie, tu mamy dwa rodzaje wiatrochronów. Jeden, jak i również drugi. I faktycznie one się różnią. Zwróćcie uwagę na przód tego, przednią szybę, a teraz na przednią szybę tą. Jest dużo mniejsza. No i tu mamy oszklenie. A jeżeli chodzi o grubość, powiem Wam, że jest bardzo cieniutko. Nawet dobrze jest ostrość łapana przez obiektyw. No jeżeli chodzi o grubość, jest naprawdę na tą skalę jest bardzo cienkie. Ja Wam bym, jeżeli ktoś dorwie ten gdzieś model, to na przykład Eduard produkuje zestaw blaszek. Tu mamy też deskę rozdzielczą i ja zapewne tych elementów sobie użyję, żeby go bardziej troszeczkę zwaloryzować. A firma jeszcze tutaj od Eduarda mam, posłuchajcie, maski na oszklenie, ale nie tylko. Zwróćcie uwagę, za bardzo nie widać teraz tutaj. Jednak powiem Wam, jeżeli chodzi o Eduarda, no to robi kawał dobrej roboty. No widzę, że tu jest na koła, na reflektor, jak i również na samo oszklenie. Bardzo fajnie pomyślane. Naprawdę będzie z tego, myślę, że bardzo fajny model. No oczywiście, jeżeli chodzi o Eduarda, tutaj znajdziecie w lewym górnym rogu link do właśnie unboxingu tamtego modelu, który posiada wiele elementów żywicznych, fototrawionych. No po prostu ten model z tamtymi dodatkami to jest arcydzieło, można powiedzieć. Tu warto też zwrócić uwagę, że trzeba pamiętać, że ta szyba otwierała się na bok, tak jak w większości samolotów państw osi. Nie wiem dlaczego. Niemiecki Messerschmitt na bok szybka otwierana.
No, co prawda, przepraszam bardzo, w Łosiu też była szyba na bok otwierana, żeby mógł pilot wysiąść lub wyskoczyć lub wsiąść. A tutaj właśnie wiele osób zadawało pytanie, kurczę, jak to się otwiera, nie? No, po prostu na bok szyba się otwiera. No i znowu sobie smaka narobiłem. Będę musiał teraz się wziąć do roboty, wszystko posklejać, pomalować, dokończyć i wziąć kolejny model na warsztat. Zapraszam do subskrypcji kanału, zapraszam do lajkowania, komentowania, udzielania się po prostu w życiu kanału. Jeżeli macie ochotę, cenicie to, co robię, zapraszam też do wspierania za pomocą YouTube'a, ewentualnie Patronite'a. Możecie też podziękować za moją pracę, po prostu klikając taki odpowiedni podziękuj link podczas oglądania filmu. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do następnego unboxingu. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.